Siedzi spokojnie w swoim biurze. W popielniczce tli się niedogaszony papieros. Kłęby dymu wypełniają pokój. Otwarcie okna nie ma większego sensu i tak zaraz sięgniesz do swojej kieszeni, sprawdzając, ile tych małych umilaczy dnia codziennego zostało do wykorzystania. Po tym wstępie możecie domyśleć się, z jak bardzo mroczną i tajemniczą produkcją będziemy mieć w tym wypadku do czynienia. Gra Backbone została wyprodukowana przez studio Eggnat. Za wydanie tego tytułu odpowiedzialni byli Szwedzi z Raw Fury, którzy w swojej historii wypuścili na rynek wiele gier będących przedstawicielami produkcji niezależnych. W grze możemy zanurzyć się w niezwykle atmosferyczny klimat miasta przepełnionego złem, z którym nasz główny bohater, Howard Lotor, będzie starał się walczyć każdego dnia. Nasz protagonista jest zimnokrwistym detektywem, a co warte jest wspomnienia, szopem praczem. Tak, wszystkie postacie przedstawione w Backbone są antropomorficznymi zwierzętami. Już w pierwszym rozdziale historii Howard podejmuje się sprawy, która doprowadzi do wielu niespodziewanych zwrotów akcji. Cała przygoda składa się z 4 rozdziałów oraz epilogu. Produkcja dostarczy nam rozrywki na około 5 godzin. Szczerze powiedziawszy, mam wrażenie, że gra mogłaby być dłuższa, ale autorzy w dość jednoznaczny sposób dokonali wielu skrótów fabularnych, przez co po dłuższych rozdziałach pierwszym i drugim fabuła dostaje nagłego przyspieszenia. Jak samochód Briana w filmie Za szybcy, za wściekli podczas pamiętnego wyścigu, kiedy to główny bohater użył podtlenku azotu, by przeskoczyć podniesiony most. Nie wiem, czy to wina ograniczonego budżetu, czy chęć uniknięcia wystąpienia poczucia znużenia u graczy, ale sam w sobie taki zabieg nie przyniósł absolutnie żadnych korzyści dla tej produkcji. W pewnym momencie po prostu wszystko dzieje się zdecydowanie za szybko. Nie ukrywam, że byłem mocno zaskoczony, kiedy to mając nadzieję na jakieś zwroty akcji i rozwinięcia wątków fabularnych, ujrzałem napisy końcowe tejże gry. Sama rozgrywka jest liniowa i na swojej drodze nasz główny bohater będzie musiał przeprowadzić wiele konwersacji, jak na prawdziwego detektywa przystało. Jednakże to, jaką opcję dialogową wybierzemy, nie ma tak naprawdę dużego znaczenia, chyba że jesteśmy łowcami osiągnięć w grach, bowiem każdy gracz ujrzy tylko jedno dostępne zakończenie. Tło fabularne jest mroczne, przez co muszę stwierdzić, że nie jest to w żadnym wypadku pozycja dla najmłodszych, choć występowanie zwierząt jako bohaterów może taką iluzję kreować. Przechodząc do warstwy gameplayowej, muszę stwierdzić, że Backbone nie wnosi absolutnie nic nowego w sferze mechaniki, czy też wizualiów gier przygodowych. Graficznie mamy tutaj do czynienia z pixel artami, znanymi już z wielu gier będących przedstawicielami rynku produkcji niezależnych. Na uwagę zasługuje fakt, że mimo wszystko twórcy bardzo dobrze oddali ducha spłaczonego złem miasta, gdzie niebezpieczeństwo czai się na każdym rogu ulicy. Lokacji przedstawionych w grze nie jest jednak dużo. Muzyka jest klimatyczna i pasuje do produkcji detektywistycznej, jaką jest Backbone. Podczas rozgrywki zauważyłem jeden dość poważny mankament, który tyczy się sfery audio. Podczas przeprowadzania konwersacji muzyka potrafi zniknąć na dobre kilka minut, przez to siedzimy w zupełnej ciszy. Bowiem w grze nie występuje dubbing tudzież voice acting, to też jesteśmy zmuszeni do bezceremonialnego klikania w kolejne kwestie dialogowe, mogąc jedynie nucić pod nosem swoje ulubione piosenki. Dobrą odskocznią od grafiki pixelartowej są natomiast przerywniki fabularne, które zostały przedstawione w konwencji komiksowej. No dobrze, ale skoro jest to gra detektywistyczna, to czy będziemy musieli się dużo skradać, by uzyskać pożądane informacje, które mogą mieć wpływ na dalsze losy naszego bohatera? Otóż nie. Twórcy dodali do swojej produkcji elementy stricte skradankowe, ale jest ich jak na lekarstwo i szczerze powiedziawszy można je uznać raczej za dodatek dla urozmaicenia rozgrywki. Tak samo jest z łamigłówkami, bowiem w grze mamy do rozwiązania tylko jedną zagadkę. Czy zatem Backbone jest pozycją, z którą warto się zapoznać? Powiem tak. Sama w sobie gra nie oferuje nic innowacyjnego, więc miłośnicy nowinek będą zawiedzeni.
Jeżeli chodzi o historię, to ma ona swój klimat, ale mimo iż z początku jest bardzo interesująca, to duże uproszczenia oraz pozostawienie niektórych wątków niewyjaśnionymi znacząco odbiera satysfakcję w momencie ujrzenia napisów końcowych. W 10-stopniowej skali Bruce Gaming Backbone otrzymuje 5 punktów. Nie jest to gra, która w jakiś szczególny sposób zapisała się w mojej pamięci i uważam, że jeżeli ominiecie tę produkcję, nie stanie się wam jakaś szczególna krzywda. Pozostaje mieć nadzieję, że planowana na 2023 rok gra Tales The Backbone Preludes będzie pozycją lepszą, a twórcy w większym stopniu skupią się na dopracowaniu historii, by była ona zarówno wciągająca, jak i satysfakcjonująca. By każdy gracz po obejrzeniu napisów końcowych mógł powiedzieć: super historia. Czy jednak tak będzie? Zobaczymy. Ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli materiał się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Zachęcam również do odwiedzenia mojego profilu w serwisie Twitch, gdzie to prowadzę transmisje z gier ogrywanych w ramach tej serii. Wszystkie linki dostępne są w opisie tego filmu. Z tej strony Blueberry Bloom. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!